Witajcie na kanale Wintechnologia. Zapraszam na porównanie w grach dwóch modeli laptopów z RTX 3060. Dlaczego te dwa? Ponieważ najwięcej zapytań, jakie dostaję, dotyczą właśnie tych dwóch modeli. Jeden jest bardzo popularny z uwagi na swoją cenę, natomiast drugi jest bardzo popularny z uwagi na RTX w najmocniejszej wersji 130 W oraz przełącznik MUX. Od razu zaznaczę, że w przypadku Gigabyte'a nie jest to model testowany przeze mnie kilka miesięcy temu. Obecnie G5 ma grafikę 105 W zamiast 115 oraz matricę 144 zamiast 240 Hz. Aby wyeliminować wpływ czynników zewnętrznych w obu przypadkach, gdy zostały zainstalowane na identycznym dysku zamontowanym jako drugi oraz wykorzystałem te same kości RAM. Przed wykonaniem testów BIOSy zostały zaktualizowane do najnowszej wersji, tak samo jak sterowniki graficzne. Oba laptopy pracowały w najwyższym trybie wydajności bez podkładki chłodzącej. Z uwagi na fakt braku większej możliwości kontrolowania prędkości obrotowej wentylatorów Lenovo, głośność układu chłodzenia w Gigabyte została dostosowana do tej generowanej przez Legiona. Do testów wybrałem 7 gier, które dobrze odzwierciedlają wydajność w jak najszerszym spektrum. Zacznijmy od Assassin's Creed Valhalla. Tutaj testowałem oba laptopy na ustawieniach bardzo wysokich, ponieważ ustawienia ultra wysokie to już około 30-40 fps, czego nie można nazwać komfortowym graniem. I jak widzicie, obie konstrukcje otrzymały podobny średni FPS, natomiast różnica w minimalnej ilości klatek była już znaczna. Kolejną grą był Watch Dogs Legion i tutaj podobnie testy zostały wykonane na ustawieniach bardzo wysokich i wyniki były bardzo zbliżone. Ale postanowiłem umieścić też wyniki na ustawieniach Ultra, ponieważ co mnie bardzo zaskoczyło, G5 otrzymał średnio 51 fps, natomiast Legion zaledwie 38. W grze Control można było zauważyć różnicę między TGP obu grafik i tutaj z wyłączonym DLSS możemy liczyć na około 50 fps, natomiast po jego uruchomieniu mamy już ponad 80 klatek w przypadku obu konstrukcji. Czas na Cyberpunka i tutaj testy wykonałem na dwóch ustawieniach. Pierwszy był predefiniowany profil ustawień średnich z włączonym Ray Tracingiem i DLSS na auto. Natomiast drugi test wykonałem na ustawieniach wysokich z wyłączonym Ray Tracingiem. Natomiast w CSGO widać już brak MUX-a i różnica w FPS-ach jest dość spora. W grze Fortnite sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj wyniki były już bardzo zbliżone. I na koniec Wiedźmin 3. Tutaj chwilami dochodziło do spadków FPS-ów spowodowanych spadkami TGP karty do okolic 80 W, a to z kolei było spowodowane poborem znacznej ilości mocy przez procesor, nawet do 70 W. Czas na szybkie podsumowanie, którego laptopa warto kupić. Zacznijmy od wykonania. I tutaj zdecydowanie lepiej prezentuje się Legion. Lepsze plastiki i ogólnie jakość wykonania konstrukcji. Natomiast model od Gigabyte'a ma pewną przewagę, a mianowicie łatwość serwisowania. Mamy tu wymienną klawiaturę, łatwy dostęp do baterii oraz matrycy. Kolejną kwestią jest cena. I tutaj w przypadku Legiona za testowaną wersję z matrycą 165 Hz z dobrymi czasami reakcji musimy zapłacić około 5600 zł. W promocjach zdarzających się coraz częściej, a nawet trafiają się ceny w okolicy 5300 zł. Natomiast G5 to wydatek około 5000 zł z częstymi promocjami na poziomie 4500. W kwestii wydajności, jak widzicie z testów, nie zyskujecie zbyt wiele wybierając Legiona. I różnica, która była między tymi konstrukcjami jakiś czas temu wraz z nowymi sterownikami trochę się zatarła. W przypadku Lenovo grafika w czasie stresu dobija do okolic 75 stopni, natomiast w przypadku G5 często było to prawie 87 stopni. Dodatkowo przy tej temperaturze wentylatory wchodziły na wyższe obroty. Osobiście biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki wybrałbym Legiona 5. Natomiast jeśli macie mniejszy budżet, G5 nie będzie złym wyborem, ale będzie wymagał od Was zaangażowania w optymalną konfigurację. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki materiał okaże się dla Was przydatny przy wyborze sprzętu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!